Witam serdecznie wszystkich hodowców. Mamy dziś trzeci lot konkursowy z miejscowości Kościan. Jest to 275 km. Gołąbki zostały wypuszczone o godzinie 6:50 przy słonecznej pogodzie. Odeszły bez koła. Idealny start, co zaraz Wam pokażę. Tak więc w dzień znowu zacząłem o wschodzie słońca, sprawdzając pogodę przed wypuszczeniem gołębi. No i zaczynamy oczekiwania, przygotowania do lotu. Tak u mnie wygląda gołębnik. Po koszowaniu jest puściutki, nie ma żadnych gołąbków, wszystko poszło na lot. A za wyjątkiem, tak jak wspominałem, dwóch. Samiczki, która ma tam uszkodzone, która była kiedyś pobita, to ogląda, to wie. Także tu mamy wloty. Powiem szczerze, jeden jest widełkowy, one oczywiście wolą bez widełek. Te grube samce nie chcą przez te widełki przechodzić. Lubią tędy. Minus jest taki, że uciekają, ale w czasie lotu, jak już potem przylecą, to raczej tego nie robią. Więc zostaje podłączenie zegara i będziemy oczekiwać na gołębie. Że będziemy oczekiwać przylotu naszych gołąbków. Zobaczymy, jak ten lot wyjdzie. Wiatr przeciwny, wschodni, także kolejny lot pod wiatr. Trzeci lot, trzeci pod wiatr. I będziemy czekać, zobaczymy, co uda się nagrać. Tutaj młodzież wychodzi na wolierkę. Jeden mi tu gdzieś lata, bo nie umiał wejść, pojawił się, to znowu zniknął. Pewnie siedzi gdzieś w okolicy. Dopiero może jak ekipa znowu się wypuści, to będzie szansa, że wejdzie. Może dziś po południu. Pogody fajne, one za fez nie latają, więc nawet przy niedzieli mogę je wypuścić. Pięknie sobie tutaj wychodzą. O, moja piękna młodzieży. Nadzieja na przyszłość. A na rozpłodzie jeszcze kilka młodziaków rośnie. Co do lotu, zobaczymy, jak to wypadnie, czy gołąbki się pogorszą, czy poprawią. Bądźmy dobrej nadziei, pogoda jest. Mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. A tam jeden nogę złamał. Przy pierwszym oblocie już widzę, że ma nogę złamaną. Dokładnie, nogę złamał. I go biją. A tak to bywa. Jedno, dwa wypuszczenia, już jest jeden połamany. To są takie młodziaki z Porsche. Po wnuczce Porsche, wnuku Kitla. W sumie te najmniejsze. Na szczęście da się robić wysyłki. Gołąbki fajnym. Powiem Wam, wysłałem gołąbki za pośrednictwem Artura Pawelca. I gołąbki po niecałych 10 godzinach były jeszcze tego samego dnia były na miejscu, akurat w Toruniu, więc mimo wszystko pół Polski było trzeba przejechać. Były odebrane i koło południa, a już koło 20
dokładnie 20:10, jak hodowca mnie poinformował, były na miejscu, więc rewelacyjnie szybko, fajnie wysyłka zrealizowana. Więc powiem tak, wysyłki młotków są możliwe, czy gołębi dorosłych, bo ja rozpłód rozdzielam, także już są bezproduktywne, będą odpoczywały, też już będą wysyłane gołębie rozpłodowe do kolegów, a ta wysyłka sprawnie, luka po braku poczty została, powiem, uzupełniona i jakoś to funkcjonuje. Tu już widać, jest rudy, po rudej z 13 roku, można powiedzieć matce gołębnika, matce rudych, szary rudy, naparowany na syna szaleńca, czyli wnuczek szaleńca, a jednocześnie po starej rudej. Samiczka to będzie taka szali ruda, może nie widać kolorku, bo to taki ciemny, ale to jest rude. O. I szali w ogóle. Kurczę, ciekawy kolor. A nie siedzi tam na dachu chyba ten młody. O, tam jest. To dobrze, jak siedzi w pobliżu, to jak go nic nie zeżre, to on się skusi i wejdzie. Szybko jeszcze na rozpłodówkę spojrzę. Tu jest córka szaleńca razy wnuk szaleńca, był pierwszym lotnikiem oddziału. Ma dwa takie młode, rozdzieliłem je, żeby się fajnie chowały po jednym. Będą rude, ten na pewno rudy, szary rudy jak tata i mama. Właściwie jest to inbred na rudę. O, było widać tatę z młodym. Tu też taki młody do odłożenia na rozpłodzie. O, tego jeszcze nie przełożyłem, bo część już pozabierałem po całym rozpłodzie. Tego jeszcze muszę, właśnie przekładam. I tu też tata i mama od razu z czerwonym. Tutaj po pozostałych, po mędrysie razy szalona, po żinoklikę razy szaleniec. Zostały młódki poprzekładane, żeby już same jadły, same piły. No tego jeszcze teraz biorę i na tym koniec, bo mogą być za chwilę gołąbki. O, samiczka pitbulla zniosła jajka, zobaczę, czy to będę jeszcze zostawiał. No i mamy 3 godziny 20 minut lotu. Gołąbku się jeszcze nie spodziewam, ale już trzeba pilnować, jest pod wiatr. Tak liczę poniżej 4 godzin. Poniżej 4 godzin, bo 80 na godzinę to by były 3,5 godziny, a to by była bardzo duża szybkość, więc takiej prędkości nie przewiduję. O, widać tam, akurat widzę, tam idą jakieś gołąbki z innych oddziałów, co mają bliżej, ewentualnie wcześniej wypuścili, więc będziemy czekać. I bezchmurne niebo, wiatr odczuwalny wschodni, temperatura taka dosyć nawet przyjemna. W koszulce jestem, więc nie jest źle, się ociepliło. Dziś nie jest za ciepły dzień, chyba 12, 13, 14 to jest czas zimnej Zośki, jak to mówią, czy ogrodników, czy jak się to tam nazywa, przymrozków majowych. No i faktycznie to ochłodzenie nastąpiło, chociaż się wszystkim wydawało, że to 2 tygodnie temu było przed lotami, bo wtedy były mrozy, bo w tym roku wiosna jest 3-4 tygodnie wcześniej. Także pogoda jest piękna. Mam nadzieję, że będzie można obserwować piękny przylot gołębi. Tutaj chciałbym też wyjaśnić, że chyba każdego z nas hodowców cieszy obserwowanie naszych gołąbków, jak one latają, jak lądują, jak się składają. Powiem, ten widok z przylotu gołębi to chyba jest to, na co wszyscy czekamy. Chyba że są tacy, co tylko czekają na listę konkursową i ich przylot gołębi. No, jedni nie mają możliwości, bo praca, dlatego praca jakaś tam zawsze ktoś ma i nie może oglądać. Wiadomo, cieszymy się obcowaniem z tymi gołębiami, pracą z nimi, lubimy z nimi przebywać, przygotowywać do lotów,
No ale chyba takim świętem tygodniowym jest właśnie, jak one przylatują z lotu i możemy je obserwować. I jest jak jest na co patrzeć. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też przylot dostarczy sporych wrażeń i że będzie co obserwować. Że gołąbki się spiszą. Pogoda ładna. O, tam jastrząbek, a to ten duży myszołów. Może i dobrze, bo on straszy tego niebezpiecznego dla naszych gołębi. A więc ostatnio pokazywałem filmik, jak 7 się ich goniło w powietrzu. Nie wiem, jakim cudem 7 było ich. Sobie latały, goniły i piszczały nawzajem. Więc czekamy. Połączę się za chwilę, jak dopokażą się gołębie. Tak jak widać, temperatura jest fajna, bo ja jestem w krótkim rękawku, jest dosyć przyjemnie. Jeśli chodzi o karmę, to w tym sezonie stosuję częściowo karmę partnera, tą wersję Pawła Mędrysy, tak samo i po przylocie jest i w tygodniu, ale ona jest miksowana z tym, co do tej pory stosowałem, karmą ID. Karmą ID od Marka Trzaski. W rozpłodzie młode odsadzone karmione są głównie ID. Używałem troszkę też Wersellagi, ale po prostu mieszam, robię miks tych karm, ale głównie loty to jest partner Pawła Mędrysy plus ID. W rozpłodzie głównie ID plus trochę Wersellagi. I tak to wygląda po przylocie. Czystą wodę na razie mają. Nic do wody nie podawałem. Jest czysta woda, czysta karma. Mam nadzieję, że lot nie sprawi gołąbkom wiele trudności. Jak przylecą, to zobaczymy. Gołąbek jest. Gołąb jest. Podź, odbiło. Matko jedyna. Widziałem tylko, że zawinęło. Nie spodziewałem się. Jeden odbity. Chyba dwa odbite. Dwa są, bo samce. Dwa gołębie, nawet nie wiem skąd. Jest? Jest. Podź. Zero trójka. Podź. Chodź, puszczę cię w ten sposób. Chodź. Wejdziesz chyba. Chyba cię już odbiło we wlocie. Ty, gamoniu. Fajny gamoń. Czołowe konkursy robi. Chyba go odbiło. Idę zobaczyć. No, jest. O, teraz coś jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podź. Jakiś motor. Podź. Boją się tego jaszczębia. Podź. Jeszcze motor musiał przejechać. Podź. Kurde. Podź. Tam odbiło, a ten się wystraszył. Podź. Ojej, biedaku, siadaj. Tak wystraszone są przez jaszczębie u mnie. Po prostu jest tragedia w tym roku. O, może teraz. Podź. Odbiło, dobra. I tam idzie następny. Idzie. Pięknie. Ale ładnie.
Zaś same roczne. Nie, to jest ruda. To jest ruda czempionka. Chociaż, czy na pewno? No tak, sezona. Podź. A niekoniecznie, jakaś ruda na pewno. Tu następny. Zaknąłem na podź. Podź. Jest następna. No mówiłem, tak długo latała. To jest moja najlepsza lotniczka. Najszybsza roczna miała 9. Teraz 3x3. Z rudych i sztoli i z szalonej, a z podstawowej linii najlepszy gołąb z najszybszy z sprawdzonych gołębi. No i przerwa. Jest ich 12 albo 13. Tu jest, idzie następny. Ale pięknie. To jest też seryjna. Też ruda. I następny, albo i nie. Jest następny. Czerwony. Czerwona. To jest werkamenka. Czerwona werkamenka. To jest werkamen drapa. Odbiło. Także no, chyba ten lot wymagający jest. Pod wiatr 270 km. Te pierwsze mają bardzo dobrą prędkość. Te 80 na godzinę. Ale ale przerwy. Ale są przerwy. To ciekawe, przerwy są. Ostatnio to się sypały. A dzisiaj się tak trochę coś sypło i teraz przerwa dziwna. Wiatr jest mocny, tam idzie. Nie, to jest ten jaszcząb czy coś tam siada. Nie ma, a tam drugi jaszcząb. O jest, wyszedł. Wyszedł, skądś dwa. Są dwa, no bo tak nudno się zrobiło. Są dwa. Trzy. Jest trzeci. Także są trzy. Tak, cztery. O, tu też jest jeden. A ten co? No, gdzie jest? Tu jest, o. A, wyczka. To jest seryjna? 79? Możliwe. Kurczę, nie wiem teraz. Chyba tak. A tam nie odbiło? Muszę sprawdzić, bo będę nagrywał, a potem jak ostatnio jednej siwki nie odbija, siedziała na jajka, muszę zobaczyć. Podź. O, tam jaszczur jest straszy, ale coś siada. Podź. Podź. Strasznie postraszone są. Podź. Zaj są dwa. Jaszczębia się boją. Podź. Zaj są dwa.
I jeszcze 3. Chodź, 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 chodź. Jeszcze coś tu gdzieś zawija. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. I kolejne 2. I jeszcze 1. Chodź, 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 chodź. 4 są. Tu jest 1. O, tu. Tutaj, tutaj. Chodź, 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 chodź. I następny tutaj. Nie wiem, czy to w ogóle widać. O. I jeszcze 1 tu. Tu coś. O, kilka ich siada. A tam jaszczą, one się jaszczębia boją. Chodź, 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 chodź. Jeszcze coś. Chodź, 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 chodź. O, może teraz seryjna? Ty byłaś w serii? Chodź, 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 chodź. Ty chyba nie byłaś w serii. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź. On dziwnie łażą, te dwulatki jeszcze się nie przyzwyczaiły. 4 siadają. Chodź, 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 chodź. Musi jakaś siąść na tą klapę, żeby wiedziała, gdzie ma. Ojeju, jeju. Chodź, 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 chodź. Nareszcie ją odbiło. Chodź, 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 chodź. Jest następna. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. I następny siada. Dość się coś ładują. Chodź, 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 chodź. Zaś 2 są. Chodź, 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 chodź. Teraz chyba seryjna je czeka. Chodź, 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 chodź. Kurczę, chyba tak. Chodź, 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 chodź. To też jest seryjna możliwe. To jest na pewno seryjna. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Następne 2. Jest ich koło 60. Chodź, 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 chodź. Chyba ruda siada. Chodź, 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 chodź. 2 siadają. Raz, 2. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tutaj są 3 chyba. Płowka jest. Wyrzucona z serii. A dobrze, że siada. Wszystkie się... Kurczę, tu siadają. 3, 4. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Pomyliłaś się. Może być seryjna. Któraś z 2 latek, kurde. Na pewno, bo one są takie popierniczone jeszcze. Chodź, 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 chodź. Po prostu nie umią wchodzić. Chodź, 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 się im mylą tego emniki. Myślałem, że następne to wróbel. A jest gdzieś coś, jest tutaj. Siada. Cały czas coś siada. Także patrzeć na co jest. Gdzie wyskoczyła? Albo wyskoczył. Tam. Chodź, 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 chodź. Miło. Już syn szaleńca z ludoklasensów jest w domu. Tu są roczniaki, ale takie widzę bez
entuzjazmu. Parę ich tu jest. 9. Z 17. No nie ma ich to za dużo, jakoś tak straszliwie dużo. 18, 19, 20 rocznych. 20. Wcale nie jest ich dużo. Pierwszy raz teraz były na wdowieństwie rozdzielone. O. Tak się wydawało, że roczniaki siadają, a wcale ich taka masa nie jest. Takie zajechane. Albo taki dzisiaj był ciężkawy lot, albo tak słabo poszły. To się okaże, bo nalot był taki, powiem, nie taki gęsty. A są następne. Raz, dwa, trzy. A tata przyszedł. Tam siada. Co? Jak ja mam 12, to ty pierwszego? O kiedyś miał. Ja miał 20 po, no. Podź. A tak duszno. 2 były, potem były 3 u ciebie, No, potem były 2. no były 2, 3. Jeszcze jaszcząb startowały z klapy, bo ich pogonił. Podź. No jak masz teraz? Ponad 100. I teraz się... Nie, no więcej ich jest. Na pewno było. Setka wyjdzie przekroczona. Tam, a jak idzie jeden. A tamten siedzi na dachu cały czas. Ta siwka, nie wiem co to. O, odbiło. Ale rocznioki zajechane, siedzą taki przygięte. Taki no. A czarny przedeptał 2 minuty konkurs. Przyjmował. O, zaś siadają tu. Tyś ich tym razem widział, nie? Ja. Szły od ciebie. A ja te pierwsze przegapił, a myślał, że od później będą. Jeszcze jeden. Znaczy przegapił, prawie że stał, zaglądał, zawinął. A ja myślał, że będą trochę później. Rudo. O. Jest stary Płowek, szóstka, 3. konkurs. Ale go nie dam do serii jeszcze. A. Ale mi tak nie siada, no może się teraz weprzy się rodzą i ma... Będziemy widzieć z dalszej perspektywy. A siada następny. O, widać co się dzieje. O, tu idzie. Nie no, przeszło. I jest następny. O, tak wyskakują pod wiatr z typowego zachodu. Tam jest typowy zachód. Lot jest taki północny zachód tam. Dwie kaczki. Myślałem co to za cień. Lot jest taki północny zachód tam. A one przychodzą z typowego zachodu stąd. O, zaś są. Raz, dwa. I następny z góry siada. Popatrzymy jak siadamy w końcu. Po to koszujemy te gołębie, żeby sobie popatrzeć jak tam. Chociaż może uda mi się teraz, spróbuję. Lot mam nagrany, a spróbuję wrzucić może live'a. Tu zaś kolejny siada. Jeszcze zobaczyć niedobitki, może ktoś. O, jeszcze jeden. Także dogram podsumowanie. Zobaczymy, czy jest dobrze, czy niedobrze. Seryjnych jeszcze nie oglądałem tam, jak tam wyszło. Ciekawi mnie, czy tą siwkę odbiło, czy kolejny raz nie. Jeśli nie, to znaczy, że Tauris tak działa, że matka go odbija, a przy przylocie dawałem na antenę, nie odbiło w ogóle. Więc ciekawe, co to za awaria. Coś w ogóle się dwa przy koszowaniu nie odbijały. Więc nie wiem, co się stało z tymi Taurisami. O, teraz raz, dwa, trzy, cztery. Co się stało? Czy jakaś partia ma swoją żywotność i zaczynają siadać? To by nie było zbyt miłe.
No i kolejny tutaj zawijają. Trochę ten jastrząb na początku pogonił, znaczy latał i się bały. Tak było widać, że się z dachu zerwały, bo ogólnie i następny biały chyba, nie, płowy? Czerwony. Ogólnie według taty wyszło ok. Wychodzi, że mam ich 12 czy 15. To tata dostał pierwszego. Więc... Ale cóż, zobaczymy. No. Zobaczymy. Tata się rozkręci na ciężejszych lotach. O, tu 2, 3. Trochę ten początek całkiem sobie odpuścił sezonu. Ale przyjdą dłuższe loty, 500 maratony, to zobaczymy. Kolejny. Ładnie teraz siadają, nie chce mi się wyłączać. Ciekawi mnie ile jest typowanych. Te roczniaki, kurde, takie zajechane, no. Cały czas, jak się taki wiatr jest jak tutaj u nas, to tym wiatrem, powiem szczerze, musiały zasuwać, a miały prędkość bardzo dobrą. Więc zobaczymy. Chodź. No, prędkość miały bardzo dobrą, ale wyszły w ogóle tam, gdzie jest Jastrzębie, to parę minut straciły na pewno. Straciły, bo powinny wychodzić z kierunku tak jak ten. Wyszły z typowego zachodu. Więc dzisiaj troszeczkę jesteśmy stratni. Zobaczymy, czy gołębie na tyle dobrze poleciały, żeby to nadrobić. Ale dzisiaj akurat wiatr je zepchnął, tak powiem, niekorzystnie. I bywa i tak. Jedni tylko zawsze. Wiadomo, że wiatr troszkę steruje tym. No nie ma co się oszukiwać. Raz pomoże jednym, raz drugim. A gołębie są w formie, to coś się odbije. No. Jak nie są w formie, to się nie odbije nawet przy korzystnym wietrze, więc ładnie się kładą. Piękny lot. Pogoda piękna. Można sobie popatrzeć, pokibicować, jak siadają. Dzisiaj nie będzie takiego mocnego przylotu na liście jak ostatnio. I dystans, i wiatr przeciwny, taki średniej. Także dzisiaj na pewno ten odbitka tak nie wygląda. Jest to rozciągnięte bardziej w czasie. Odbiło. Ciekawe, czy to wszystko, jak ten system to wszystko poodbija, bo to też mnie zawsze irytuje. Kurde, roczna miałaby może 3. konkurs, a pytanie, czy jest w ogóle odbita. Znaczy na pewno jest na wkładaniu odbita, bo wiem, ale czy jest odbita dzisiaj, nie byłem w stanie sprawdzić. Na 2 pierwszych lotach w ogóle jej nie biło, że pokazywało, że jej brakuje, a za każdym razem była w gołębniku. Ciekawe, czy ten biały też jest odbity z szaleńca. Jak nie, trzeba będzie przekodowanie zrobić, czego nie lubię. Drukowanie drugi raz kodów i wszystko. I to tak paskudnie wygląda, jak się to przekodowanie zrobi. Ale co zrobić, jak Tauris nie działa? No co, gołąb ma lecieć za darmo? No, przykre, nie? A zaraz jak się coś przekoduje, to jedni zaraz kombinują, znaczy rzucają oskarżenia. A tutaj no jakaś partia chipów zaczyna padać. Nie wiem. To nowe są chipy. To są nowe chipy zeszłoroczne kupione na loty młodych. Szeka. Ale coś taka jakaś dziwoka. Jak dziwnie siada. A odbiło ją. Ona ostatnio też nie była odbita, a to
miała chipa, musiała, nie odbił w ogóle przy wkładaniu, także tak jakby chipy i zaś 3 siadają. Tam idzie coś. O, cały czas coś siada. Można sobie popatrzeć. O. Dobrze, nagram później podsumowanie. Tam już siedzą 4 na dachu. Matko jedyna. Podź. Może jakiś sufel. Podź. Jeden siedzi na dachu i ich przyjmuje. 2 tam siedzą. A gdzie jest ten mój, co go przez drzwi puszczam? A to jest on chyba. Nie, to samica? Tam siadła. Ty krowo jedna. Pomyliłaś gołębnik. Zabawne, bo jeden... O, biała jest, gołąb pokoju. Biała cała. Haha. Biała od córki. Cyk. Cyk. Przyleciała. Dobrze, to na białej zakończymy tą część relacji z dzisiejszego lotu. Hodowcy mnie też pytają, jak długo trzymam pary razem po locie. I powiem szczerze, to różnie wygląda. Raczej dłużej niż krócej, ponieważ jak jest lot, potem żona woła na obiad, potem się jedzie z zegarami. Dzisiaj akurat jest szedł tak, że idę na imprezę. Kurde, biedaczka kuleje, gdzieś przywaliła. Czemu ona kuleje? Potem idę na imprezę, więc oddziela mnie tak gołębnikami. Najpierw jeden gołębnik. Zresztą te sami raczej długo trzymam. Po prostu jak znajdę chwilę czasu i chęci. Przyszedłem, żeby może je rozdzielać, ale kurde, tak fajnie się parują. Szkoda mi ich rozdzielać. Niech się trochę miłością pocieszą. Także był przylot, może przydługawy. No to teraz tutaj możemy popatrzeć, jak po locie może będzie jakieś bara się nam uda przyłapać. O, podglądamy tu parę. O, chwamiec się schował, wstydzi się. Samiczka jeszcze nie ma ochoty. Tu na ziemi też jakieś buzi. A jak pięknie sobie na nie popatrzeć. Buzi i dziób jedzonko. A tam widać, o, dostały popalić. O, ona śpi. Ona po prostu śpi. Dostały popalić pod ten wiatr. Nie ma żartów, no. Nie ma żartów. Lot dość wymagający się okazał. Tam jest jeszcze młodziaczek gdzieś. Jak ta od młodziaczka. Siedzi na młodym. Tam jest jeszcze jedna z gniazdówki. Są tu takie młode po lotniczkach. Szkoda mi było, kurde, po moich super lotniczkach tam jajka rozbiły i pozwoliłem im wysiedzieć. O. I takie są gamonie. Jakoś się chowają. A po kapitalnych lotniczkach nakarmiła go. O. Matka miała w zeszłym roku 9 konkursów. Także chyba 6-7 takich młodych. Zaraz 7 czy 8? 4 pary. Po 79, 26. Ajajaj, podrapałaś mnie. Także pięknie tu gruchają. A w zeszłym roku miała 10 konkursów. Powiem tak, zakoszowałem 273, są 222, czyli brakuje 51 gołębi. 51 gołębi brakuje z dzisiejszego lotu. A ogólnie
Nie jest to fajna sprawa. Tak to niestety wygląda. 50 do tyłu. Tak hodowcy. I tak tutaj wygląda w gołębniku roczniaków. Sypnąłem jedzonko. Tam się parują. Też miłość kwitnie. Czemu nie umiem tego powiększyć? Zrobić zbliżenia. Dziwne. Dziwne, naprawdę dziwnie mi to działa. Nie rozumiem. O, migło coś czuję, że jeszcze coś teraz siądzie. Tam samiczka. Szesnastka. Ciekawe, czy siadła. Ciekawe. Jej siostra ma trzeci konkurs. No na pewno ma trzeci. Ta była w czołówce. Chyba ta 34, tak kojarzę. Ten samczyk był czołowo. Jego brat był pierwszy lub drugi z tą 34. O, takie uspokojone są. Cisza, spokój. Wymęczyło biedactwa, wymęczyło. No. Wymęczyło biedactwa. Tak to wygląda. Sobie powoli jedzą, tu sobie coś łykną. W gołębniku wygląda, o, można zobaczyć cele. Młode zabrałem. Jeden tu młody gdzieś biega. Nie, on tam jest na dole gdzieś, albo w drugim przedziale. O, tak wygląda. Trochę niewyspany, ale temat ogarnięty. Jest w miarę na przylot. Gołębnik przygotowałem. Się pochwalę. Cisza i o, jest ten maluszek. Jest maluszek. Tu parka siedzi, tu parka siedzi. A tam maluszek. A nie widać go. O, teraz go widać. O. A samiczka to będzie. Jeszcze chwilę dorośnie. Także pojedyncze młode mam. Pojedyncze pary lecą z gniazdówki. O, się zaprezentował. I hop. Samiczka to będzie. Tata trzeci lotnik oddziału, więc zostawiłem młodziaka. Takie. Także dostałem w dupę te roczniaki, jeszcze ich sporo brakuje. Zostały popalić. No, tu w gołębniku tam jest werka menka z paluchem. Ona fajnie siadła. Tu jest samczyk po Dakarze. On ma trzeci konkurs. Kapitalnie, fajnie siada. Ten samczyk też siadł, co się cieszy. Tutaj właśnie ten trójka gdzieś powinien być. Tu ta gruba samica jest szybko. Dwie siostry w ogóle. Trzeci i czwarty gołąb to były siostry. Tu jest samiczka od Pielesiaka, ale męża nie ma. Tak to jest przy tym totalnym wdowieństwie. Mężusia nie ma, u mężuś dupa. Mam nadzieję, że przyleci. A ona, kurde, fajnie siada. No tak a propos też wspomnienia gołąbków. O, jest tam jest ten, który zawsze go puszczam drzwiami. O, normalnie muszę mu otworzyć. On nie wejdzie przez wlot, on czeka na mnie. Oczywiście, chodź. A ten też, to jest i drugi, który nie wchodzi. Ten nie wchodzi drzwiami, ale nie wchodzi. Chodź. No chodź. No chodź, on nie wchodzi Po prostu taką ma naturę, że nie wchodzi
przez te... Chodź, za nimi wyskoczą. No chodź. Chodź. To jest dobry gołąb. Niestety ma taką przypadłość. Nie lubi przez to wchodzić. Tu samice same się oddaliły od samcy. Tam chyba jest ten trójka, tak? Nie, tam 70 jest. Tutaj bardzo fajnie mi siada, tu też jest samiczka z gniazdówki. Ma trzeci konkurs z gniazdówki, bo ona ma później młodego wysiedziała se. O, tam siedzi młodziak. Młodziak tam siedzi. O, taki. Ty nie jesteś rudy w ogóle? Niebieski jest. O, takie są. Ale to też mamusia się fajnie spisuje. Była typowana. O. I jest. Takie mam młode. Jeszcze pojedyncze, ale są pięknie nakarmiony, grubasek. Przy totalu nie ma jeszcze wszystkich par razem, więc jak to rozdzielać? Tam przy starym gołębniku, gdzie jest stara kadra, tam jest praktycznie komplet, a tu widzę, gdzie dwulatki to jeszcze razem, to jeszcze jako tako, a roczne to są rozpierniczone w parach i muszą czekać na partnerów. Na stałe popalić, odpoczną i dopiero podolatują później. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. O. Taką mam nadzieję. Także tak tutaj w moich gołębnikach wygląda. Tu są moje młode, głodne świniaki. A jak was wczoraj wołałem z oblotu, żebyście przyszły do gołębnika, znaczy z wypuszczenia, to żeście nie chciały. No, te co weszły to papu dostały, a te co nie weszły, ja sobie z wami pogadam. Teraz głodne, co? Głodne, tak? A jak wczoraj wołałem, to trzeba było przyjść. No, teraz by się jadło. Świnie jedne, świntuchy małe. Teraz by się jadło, gamońki. Tak, jadłoby się. No, teraz by się jadło, no. Jadłoby się. A jak prosiłem, żeby przyjść wczoraj, wołałem, bo chciałem na koszowanie jechać, żebyście weszły, żebyście nie zostały, bo ten kabina, późno wracam. To nie wejdą. Będą siedziały na polu, nie wejdą. Stoją w klapie i patrzą na mnie. No, macie w dupie pana, to pan w dupie ma was. Tak. Tak, no, takie postępowanie będziemy robić. Nie będziecie słuchać, będziemy inaczej rozmawiać. No, będziemy rozmawiać inaczej. No, co w kolejce siedzicie, co? A, wszystkie tu za mną przychodzicie, głos słyszycie. Dzisiaj słyszycie, tak? Dzisiaj nie jesteście głuche. Nie jesteście dzisiaj głuche, koledzy też słyszą. Słyszycie? No co tak patrzysz, no? Tak patrzycie, tak? Z takimi oczkami na mnie? No, pięknisio. A, piękna samiczka. No, dzisiaj możecie patrzeć. Tak? Dzisiaj byście chciały papu. Tak? Chciały papu od tatusia. No, a wczoraj wołałem, to nie. No, co, słuchasz? Słuchasz? No. A wczoraj papu nie. Nie przyszły. Nie posłuchały. No. To teraz jeszcze troszkę poczekacie. Teraz poczekacie na mnie. No, ja was nauczę, gamonie. Kogo się tu słucha? Nie ma słuchania, nie ma jedzenia. Będziemy inaczej rozmawiać. Chciałem, żebyście były duże, tłuściutkie, ale jak nie chcecie wchodzić, w weekend, w tygodniu będę chciał obloty robić gołąbkom, waszym starszym rodzeństwom, rodzicom. A jak wy nie będziecie słuchać i wchodziły, jeszcze mi tam jakiś kolega was lata po polu. No, nie weszedł, może się zgubi, może go zeżre, coś i już go nie będzie. Nogę jeden złamał kolega. No, coście to gamonie robiły. A, tak to jest z tą młodzieżą.
Z młodzieżą trzeba rozmawiać inaczej niż z dorosłymi. Może się jakoś dogadamy. Tak? Dogadamy się? No, przyjdę tu za chwilę, to zobaczymy, czy się dogadamy. No i cóż, jeśli chodzi o braki, brak 3 starych, reszta roczniaków i to tam samca brak, samicy, co już i wcześniej było brak. Także 3 starych i reszta roczne. A tak siadały 19, 20, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 34 i tak dalej, i tak dalej. Ktoś pytał, kiedy rozdzielam gołębie. Powiem tak, jest po zegarach. Idę na imprezę, ale przed imprezą zdążę jeszcze tutaj je rozdzielić. I idą. Chodź tutaj. Tam się leją. Czekaj, bo ty masz młody, jesteś niżej. A kto tu się bije? Samiec czy samce? Samce się leją. O matka. A ci wpierniczył. Ała, ale bije. Jocio, ale mnie trzasnął. Tu jest twoja samica. A wy się bijcie, świnie. I tam nie wolno. No i rozdzielam. Będę 2 rękami to robił, bo jedną ciężko. Także rozdzielę szybciutko. I tyle. Jeszcze mam domowe przedszkole po lotniczkach. Niech idą na ziemię. Domowe przedszkole. Więc można by je już odłożyć. Dzisiaj je zostawię tutaj z samczykami, ale we wtorek przyjeżdża kolega. Coś tam samiczki chce. No to już, one sobie już dają radę. Niech se podziobią tu 2 dni. Jeszcze na ziemi nauczą. No, parę sztuk jeszcze mamutki. Kilka samiczek już odłożyłem. O, samiec mi się tu zapałętam. Gdzieś mi przeskoczył. Dobra, muszę go... 2 samce tu mam. Muszę je wyłapać. Nie wiem, jak tu wlazły. O, kiedy poznać, że samice chcą iść od samcy? Wtedy, kiedy już same idą. O. Hop. Druga. Hop. Tu też mi się wydaje, będzie samiczka. Matka po 9 konkursów robiła. Jest to po córce 901, czyli wnuczka mojej jednej z najlepszych samic rozpłodowych. A właściwie szalona i 901. Można powiedzieć 2 najlepsze samice rozpłodowe. Więc wnuczka 901 obrasta. O, jest młódek, którego można będzie sobie, kolega będzie mógł sobie zabrać. Chyba przyjedzie. On chce 4, a jest ich 8-9 i parę z rozpłodu, także za parę dni będą zdatne do wysyłki pozostałe. Robota zrobiona, dziewczynki mogą sobie odpoczywać. O, no nie są zajechane, te roczniaki są zajechane. Tam jest jedna zajechana stara. Teraz sobie odpoczną, oddychną. No, tych energia rozpiera, mają zawody MMA. Dziób zbity. Samce agresywne do tych młodych, je gonią. Ze świnie.
Jeden chce karmić, jeden chce bić. Tamte się leją. A niech się biją. Tak jak mówiłem, wypuściłem młodzież. Niech sobie troszkę pochodzą po polu, wyjdą. A za chwilę będę je wołał. Ciekawe, czy dzisiaj będą grzeczniejsze. Trochę wystraszone, nie chcę ich straszyć. Towarzystwo rozdzielone. Można zobaczyć kał po locie. O, gdzie tam jeszcze? O, je widać. U mnie cele tak są, nic z tym nie robię, nie zamykam, nie otwieram. Nic, kompletnie nic z tym nie robię. Może i źle, no. Może powinienem coś robić. Jeszcze tu chyba samica jedna jest. O, tu jest młodzież, wyszła sobie popatrzeć. Myślę, że jak je dzisiaj zawołam, to szybciej będą troszeczkę wchodzić. Co? Będziecie szybciej wchodzić? Chyba tak. A niech sobie popatrzą trochę. Poskaczą. Już tyle siły chyba nie macie, żeby gdzieś tam polecieć w świat. O. A i te motory straszą mi te gołębie. Pięknie mi akacje kwitną. Prześlicznie i pachną. Są pszczółki. Tu jest akacja, tam akacja. O, same małe akacje tu mam. A są pszczółki. Ale piękny zapach czuć. Akacjowy, piękny. Ale ślicznie pachnie. Chyba są troszkę grzeczniejsze. Jo, widzicie, przemowa pomogła. Przemowa pomogła. No i weszły. No i weszły. Także przemowa chyba pomogła. No i na podsumowanie dnia powiem, że ukazała się lista. Awansowałem na drugie miejsce. Jak to hejterzy by powiedzieli, niestety nie jestem pierwszy, tylko drugi, czyli jest bardzo kiepsko. Jeśli chodzi o gołębie typowane, zrobiło 9 z 10, czyli 90%, czyli też jest bardzo kiepsko. Mogło 10 na 10 zrobić. Także odnośnie właśnie pozdrowienia dla hejterów, którzy zawsze się tam do czegoś czepiają. Oczywiście zawsze mogło być lepiej, chciałoby się lepiej, po to się człowiek stara, ale lotuje sobie na spokojnie. Troszkę mnie martwi faktycznie brak tych roczniaków. Ich sporo brakuje, coś tam doleciało, ale powiem szczerze, nie podoba mi się to, czemu ich tyle brakuje i jest to najbardziej denerwujące. Mam nadzieję, że się poschodzą. Coś już tam się zeszło, ale jest to przykre, jest to. Także nie brakuje ich 50, bo jeszcze tam coś doleciało. Coś po zegarach doleciało. Mam nadzieję, że jeszcze do wieczora coś doleci. Bo zegar podłączyłem, to zobaczymy. No ale sporo brakuje tych rocznych, co mnie bardzo niepokoi. Nie wiem dlaczego. Akurat tam gołębnik rocznych przemieliło strasznie. Odnośnie rozsadzania gołębi, no to na pozostałych przedziałach porozdzielałem, a tam gdzie roczniaki poszły na wdowieństwie, to je zostawiłem. One w sumie poszły pierwszy raz i nie porobiło im to.
No. Także na pocieszenie dla hejterów, czy tym, którzy życzą źle, no to niestety trudno nazwać, że się wszystko poukładało i że jest tak, aby sobie człowiek życzył. No a raczej te straty, nie wiadomo z czego się cieszyć w miarę z dobrego wyniku, z awansu, czy smucić się stratami. Pozytyw będzie taki, że będzie mniej łapania i mniej koszowania, więc co by złego nie było, to na dobre wyjdzie, ale takie mam mieszane uczucia po tym locie, najbardziej z faktu, że nie wiem dlaczego tyle ich brak, bo naprawdę brakuje ich dużo i nie powinno ich tyle brakować. Wydaje mi się, że no i będą straty, bo nie ma co ukrywać, że to na pewno skończy się z jakimiś stratami i bez strat się takie coś nie zakończy. Miejmy nadzieję, że te, co się na nich zależy, co coś tam pokazały, to te przyjdą, bo ważne, żeby te najlepsze były w domu. No ale takim pesymistycznym akcentem zakończę ten dzisiejszy filmik. Dziękuję za uwagę. Jak się Wam filmik podobał, dajcie łapkę w górę. Postaram się coś nagrać w tygodniu z przygotowań, bo przynajmniej następny lot zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobry lot.